Marcin Struś, czy Foka może zostać pilotem? Okej, cześć, witam Was wszystkich po długiej nieobecności bycia w biurze. Bardzo mi miło, że mogę rozpoczynać tą edycję CodeBeta. I zanim przejdę do prezentacji, taka krótka, szybka sonda uliczna. Czy patrząc na ten tok jesteście w stanie powiedzieć, o czym będę mówił? Czy jeżeli ktoś uważa, że będę mówił o tworzeniu oprogramowania, ręka w górę. Okej, czyli będę mówił o architekturze aplikacji, ręka w górę. Czy będę mówił, nie wiem, o domain-driven designie? Będziesz mówił nie o waleniach. Czy będę pierdzielił o głupotach, które nie są zupełnie związane z tym, co robimy na co dzień, a ten tok jest tylko dlatego, że sam go sobie zaakceptowałem? Okej, dobra. Chciałbym Wam na tej prezentacji opowiedzieć o pewnym projekcie, w którym jestem zaangażowany już od kilkunastu miesięcy, tak na dobrą sprawę, i opowiedzieć Wam troszeczkę, jak ten projekt mi się rozwijał. Na początek chciałbym przedstawić interesariuszy, którzy są związani z tym projektem. Zacznę od siebie. Jak możecie się domyśleć, ja pełniłem w tym projekcie funkcję PO. Zapewne wiecie, że to się rozwija jako tateł. Moja żona natomiast była tam PM-em, co można, zapewne wiecie, znacie rozwinięcie tego skrótu jako pełnoetatowa matka. Natomiast nasz syn pełnił tam kilka różnych funkcji, bo był po pierwsze klientem, po drugie zespołem projektowym i na dodatek jeszcze jednostką wdrożeniową, na której ten projekt był realizowany. A cały projekt to nazywa się samodzielne poruszanie się. Otóż pojawiła się potrzeba u naszego klienta, który jedyne co potrafił robić to leżeć i wrzeszczeć, żeby samodzielnie zacząć poruszać się na początek po mieszkaniu, a potem docelowo, gdzie tylko by chciał. Tak, żebyśmy nie musiał być zdany na naszą łaskę, żebyśmy musieli go wszędzie nosić. Klient zgłosił się do naszego zespołu, no i zespół oczywiście bardzo niedoświadczony w kwestiach poruszania się i w ogóle w kwestiach developmentu stwierdził, że pierwszą rzeczą, którą oni muszą zrobić, to jest proof of concept. Czy w ogóle to jest wykonalne? No i zespół podszedł do tego w taki sposób, że stworzył sobie taki pierwszy wstępny, brudny model, w którym kładł się na ziemi i odpychał się rękami do tyłu. Czy to się do czegoś nadawało produkcyjnie? Absolutnie nie. Czy było wydajne? O, bardzo daleko od bycia wydajnym. Czy było w jakikolwiek sposób utrzymywalne? Czy realizowało w pełni zakładaną funkcjonalność? No też nie. Często lądował po prostu pod telewizorem i tyle z tego było. Ale dzięki temu POC udowodnił jedną rzecz, że ludzie są w stanie się poruszać i że są w stanie, że nasz zespół jest w stanie przygotować takie rozwiązanie, w którym nasz klient zacznie się poruszać samodzielnie. Okej, jak powstało już to POC, ten Proof of Concept, to wszystko tak na dobrą sprawę zostało zeskrapowane, bo nie było sensu utrzymywania tego i nasz zespół przeszedł do tworzenia Minimum Viable Product, MVP. W tym MVP wymyślił sobie, wziął troszeczkę doświadczenia z tego POC, otóż oparł cały model poruszania się na tym, że leży na brzuchu na ziemi i dodał do tego taki element, że leżąc na podłodze bierze zamach rękoma i skacze do przodu, jak taka foka. I co się okazało? No, wszystko się tak na dobrą sprawę w tej implementacji udało. Tak? Klient zaczął się poruszać. Tak? Mieliśmy ten MVP. On może nie był idealny, nie był stricte optymalny. Tam było jeszcze duże pole do popisu, ale mogliśmy już to puścić produkcyjnie. Klient zaczął tak skakać, tam foczkować sobie po całym domu i był, powiem szczerze, bardzo zadowolony. Tak? To już wtedy zaczął czerpać zysk z tego naszego projektu. Tak? Nie mieliśmy już jeszcze pełnego super eleganckiego rozwiązania, ale już klient mógł z tego korzystać produkcyjnie i już mógł się poruszać po całym domu, tak na dobrą sprawę. Tu oczywiście, kiedy to zostało wdrożone produkcyjnie, system zaczął się zwracać powoli, więc pojawił się dodatkowy budżet na rozwijanie tego projektu i zespół deweloperski
oczywiście cały czas refaktorował ten model i koniec końców doszedł do wniosku, że ta foka to tak trochę no nie bardzo, no bo to jednak jak na płytkach wyżnie się klatką czy zębami, to tak trochę czasem boli. Więc stwierdził, że możemy troszeczkę to udoskonalić i wprowadził raczkowanie. Dzięki temu mógł się samodzielnie i już naprawdę dosyć szybko poruszać. Tak? Czyli w momencie, kiedy już ten nasz system poszedł produkcyjnie, dalej go żeśmy rozwijali i doszliśmy do już troszeczkę lepszego rozwiązania. Ale jak możecie się domyślić, no to nie był koniec. Bo klient owszem był zadowolony, mógł się przemieszczać, mógł dotrzeć w miejsca, gdzie wcześniej musiał być noszony przez nas, przez TEła albo PMA. Natomiast teraz już mógł spokojnie się poruszać. Jednak pojawiły się dodatkowe potrzeby. Otóż okazało się, że to raczkowanie to nie jest do końca aż takie szybkie. Tak, w sensie mógł się dosyć szybko poruszać, ale nadal jeszcze troszeczkę można to było przyspieszyć. Po drugie, był problem tego typu, że jak gdzieś się poruszał, to nie mógł zabrać niczego ze sobą. Więc tu się pojawiła potrzeba takiej funkcjonalności, żeby w trakcie tego poruszania móc coś zabrać ze sobą i przenieść to w inne miejsce. I teraz, jakbyśmy podeszli do tego, oparli o tym modelu i po prostu doklejali funkcjonalności, to mogłoby się skończyć tak, że zespół deweloperski by się sobie dokleił jeszcze jedną rękę. Albo jakiś inny manipulator i koniec końców do każdej takiej potrzeby można było się spodziewać tego, że wyjdzie nam taki nie człowiek, a taki pająk z plecami, z rękami i innymi końcówkami na plecach. No, jak wiadomo, to troszeczkę nie było rozwiązanie optymalne, bo ten model by nam się bawił, ale zespół zauważył jedną rzecz, że można tak zmodyfikować ten model, że nagle się okazało, że możemy spokojnie wprowadzić te nowe modyfikacje. Otóż wpadł na pomysł, że sama idea poruszania się na 4 kończynach może być zastąpiona ideą poruszania się na 2 kończynach. Dzięki temu raz, że poruszamy się jeszcze szybciej, 2, możemy wziąć coś w rękę i sobie zanieść to ze sobą. No i 3, okazało się, że to nam wpasowuje się jeszcze w dodatkowe funkcjonalności, o których jeszcze nie wiedzieliśmy, a które się pojawiły. Na przykład schodzenie po schodach. Tak? Przy modelu, w którym chodzimy na czterech nogach, schodzenie po schodach bardzo często mogłoby się skończyć upadkiem na twarz, co mówiąc takim językiem bardziej technicznym oznaczałoby, że system by nam się skraszował. Natomiast w tym wypadku zyskaliśmy taką znacznie większą stabilność i znacznie większą szybkość tego poruszania się. Eric Evans, nie mylić z Chrisem Evansem, w swojej książce o bardzo długim tytule na temat Domain Driven Designu nazywa taki moment breakthrough. W polskim tłumaczeniu moment przełomowy, kiedy okazuje się, że w modelu, w naszym systemie zauważamy coś, co pozwala nam go przede wszystkim bardzo mocno uprościć i ten uproszczony model, nazywany przez Evansa modelem dogłębnym, czy tam deep model bodajże, nagle świetnie nam się wpasowuje w domenę, w której się poruszamy, mimo iż na samym początku o tym nie myśleliśmy wcale. Ok. Co było? Na tym jesteśmy w tej chwili, na tym etapie. System jest wdrożony produkcyjnie, klient jest bardzo zadowolony, chodzi wszędzie, wszędzie jest go pełno, czerpie z tego korzyści, ale co może być dalej? Tak? Otóż może być zaś potrzeba, że będziemy się musieli poruszać jeszcze szybciej albo przewozić jeszcze więcej. Wtedy pomyślimy o zintegrowaniu z jakimś systemem rowerowym na przykład. Może się okazać, że coś innego będzie akurat wtedy modne. W tej chwili modne są chyba hulajnogi, aczkolwiek zanim nasz syn dorośnie do wieku, w którym może jeździć na hulajnodze, pewnie się okaże, że będzie moda na coś innego wśród dzieci. Tak? To trzeba będzie po prostu researchować ten rynek, żeby nie działać w starych technologiach. Tak? Potem prawdopodobnie będzie jeździł samochodem, tak? Bo to ten zasięg, w którym będzie operował nasz klient, znacznie się zwiększy. Tak? Czyli będzie potrzebował jeszcze większych możliwości mobilności. A kto wie, czy może kiedyś w przyszłości ta nasza foczka nie postanowi latać samolotem i żeby ten zasięg jej był na cały świat. Tak? Wtedy będziemy musieli w tym naszym systemie wprowadzić możliwość pilotowania samolotu. I tak ta nasza foczka, która gdzieś tam na początku
rzucała się na te płytki w kuchni, stanie się pilotem. Tylko tutaj jest jedna pułapka. Bardzo taka, powiedziałbym, niebezpieczna pułapka. Takie wizje, zwłaszcza na początku projektów, często są snute przez klientów. Tak? To taka troszeczkę domena takiego wyższego managementu, którego w zasadzie zadaniem jest posiadać wiedzę o tym albo mieć jakąś wizję tego, gdzie będą za 5-10 lat. Tak? Więc tutaj taki wyższy management może sobie wymyślać nie wiadomo jakiego zakresu funkcjonalności, że docelowo chcielibyśmy, żeby ten nasz system latał w ogóle jeszcze najlepiej w kosmos, na Marsa w ciągu 3 godzin i tak dalej. I tu jest taka pułapka, bo część deweloperów, kiedy trafi na taki projekt, nawet jeżeli zaczną implementować, nawet jeżeli będzie ściśle określone, że ta pozostała funkcjonalność jest na dalszą przyszłość, to zamiast skupić się na tym foczkowaniu, zacznie budować to. Zaczną stawiać wielkie hangary, żeby pomieścić te przyszłe samoloty. I tak tłumacząc to na nasze, co to może być? To mogą być te wszystkie skomplikowane, wydumane architektury mikroserwisowe na przykład. To może być, nie wiem, nawet opakowanie tego heksagonu wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma do tego przesłanki, tak? Gdzie budujemy sobie tą wielką infrastrukturę, która tak na dobrą sprawę nie rozwiązuje tam całego tego problemu, który mamy w tej chwili, tylko skupiamy się na tym, co może być w przyszłości. Zamiast dowieść realną wartość klientowi teraz. I potem się kończy tak, że mamy ten wielki hangar, a gdzieś tam w rogu sobie ta foczka skacze. I sobie po tym pustym hangarze skacze. Ponieważ ten tok miał być w okolicach świąt Bożego Narodzenia, a tu mieliśmy ostatnią okrągłą rocznicę Makimo, to ja bym wam chciał życzyć tego, żebyście mieli na swoim koncie jak najwięcej fok, które w końcu się nauczyły latać, niż wielkiego osiedla pustych hangarów. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania. Brawo. Ja mam tutaj jedno pytanie. Mówiłeś o momencie breakthrough, gdzie klient przeszedł z poruszania się na 4 kończynach do poruszania się na 2 kończynach. Jak doszło do tego, że zostały wybrane te właściwe kończyny 2 z 4? To już była ścisła współpraca z klientem potrzebna. Tak? Cały domain driven design zakłada, że współpracujemy z tymi ekspertami domenowymi i wyciągamy z nich tą wiedzę. Tak? Yes. Tutaj troszeczkę ekspertami domenowymi był TEU i PLM, którzy już troszeczkę mają doświadczenia w tym i dzielili się tą wiedzą w ten sposób, że jednak może te 2 tylne kończyny albo nie wiem, że wybór 2 bocznych kończyn to nie jest najlepszy pomysł, przynajmniej na sam początku. Jasne, dzięki. Okej, jak nie ma pytań, to dzięki wielkie za uwagę.